O ten materiał pytaliście już od dłuższego czasu, no i w końcu trzeba go zrealizować, tak? Dzisiaj omówimy sobie kilka walk, generalnie jak grać PvP, co powinniście robić, a czego powinniście unikać. Oczywiście będzie 1v1, będzie 2 vs 2, będzie ganking oraz będzie 2 versus, czy tam 3 versus x, to znaczy 7, 10, 8. Oczywiście dodam tej stampy, także będziecie mogli sobie przewinąć materiał do momentu, które was oczywiście interesują. A jeśli będziecie korzystać z oficjalnego sklepu Albion Online, żeby zrobić sobie jakieś zakupy, możecie wpisać kod WAZ i przez to mocno wspieracie ten kanał. A klasycznie jako podziękowanie wystarczy, że napiszesz nick w komentarzu, a my przelosujemy zwycięzcę, który zgarnie parę milionów silvera. Ale bez zbędnego przeciągania, zapraszam do materiału. Na sam początek weźmiemy sobie Corrupted Dungeony. Niestety aktualnie mamy dosyć brzydką metę na Soldier Armor, ale to się niedługo skończy, to jeszcze wam zaraz wytłumaczę. Aczkolwiek, na sam start, dobry build, którym grasz powinien mieć kilka ważnych rzeczy. A jedną z nich jest jakikolwiek skill defensywny, z tego względu, że jeśli przeciwnik wypłaca dużo obrażeń w krótkim czasie, jakoś musisz to skontrować. Z tego względu albo bierzesz przykładowo Soldier Helmet, albo jakikolwiek hood, z tego względu, że on na drugim skillu ma cleansa, czyli oczyszczenie, które oczywiście neguje wszelakie silency oraz negatywne efekty. Bardzo popularną opcją jest również Mistwalker Jacket, co również daje ci bardzo dużo, z tego względu, że bezpośrednio unikasz obrażeń, przez to również, gdy twój przeciwnik użyje kurtki najemnika, on się nie wyleczy. Ponieważ no naturalnie on się leczy z zadanych obrażeń, a gdy nie możecie ich zadać, no to co zrobisz? Niestety aktualnie mamy metę na Soldier Armor, co nie jest zbyt zdrowe z tego względu, że leczysz się tak naprawdę za darmo, aczkolwiek spokojnie, miną 2 tygodnie i ten armor zostanie z gry usunięty, oczywiście w takiej formie, w jakiej jest teraz, już się nie będzie leczył. W tym przypadku wybraliśmy przeglądną czaszkę z tego względu, że jest po prostu mocna, a naszym głównym zadaniem jest po prostu utrzymać się jak najdłużej przy przeciwniku, nałożyć mu 4 staki i cały czas je na nim trzymać. Oczywiście w międzyczasie możesz zadawać obrażenia z W, czyli z Grudge'a, które również mają niesamowity DPS output oraz niesamowicie ważny jest E. Z tego względu, że Soldier Armor jest usuwany, także prawdopodobnie każdy będzie grał kurtkę najemnika, a kurtkę najemnika na kersie nie jest za łatwo użyć z tego względu. Rzucasz E najlepiej w gracza i w moba, czekasz sekundę, dwie i dopiero wtedy odpalasz kurtkę najemnika z tego względu, że musisz wybejtować w jakiś sposób jego perdża. Ponieważ odpalasz kurtkę najemnika, on cię perdżuje, no i twój heal znika, no nie masz tej kurtki. Także musisz tego perdża z niego wyciągnąć i dopiero wtedy odpalić kurtkę najemnika. Także jak sami będziecie widzieć na następnym materiale, cały czas rzucasz Q-ski, obijasz go dodatkowo z W. Bardzo ważne jest również zdodżowanie silensa, z tego względu też na sam początek odpaliłem buty i dalej robimy cały czas to samo. Widziałem, że mam dosyć dużą przewagę, także odpaliłem E dosyć ofensywnie i tak naprawdę kontynuowałem to co wcześniej. I teraz najważniejsze, trzeba uniknąć silensa, żeby nie wykastował całego E w nas. Także proszę cię bardzo. Silence prawdopodobnie w tym momencie jest uniknięty na jego najważniejszego skilla, także proszę cię tutaj bardzo. Na jego E, które zadaje najwięcej obrażeń, używamy defensywki, czyli kapuzy, przez co on obrażeń nam nie zadaje. Proste, proste. W tym przypadku sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana z tego względu, że chcemy cały czas jak najbardziej trzymać zbliżony dystans z przeciwnikiem, a trafiliśmy na builda, który cię jednak kajtuje. Czyli jego główny cel to, żebyś ty nie zadawał jemu obrażeń, a on tobie jak najwięcej. Z tego względu na początku grałem W pod łapanie, czyli snera, aczkolwiek nie do końca się to sprawdzało, z tego względu, że obrażeń mi leciutko brakowało oraz miałem i tak problem, żeby go dołapać. Także zmieniłem W na Pierce'a, przez to cały czas możesz podpinać mu kombat. W ma ogromny zasięg, także możesz po prostu stać ekran dalej i cały czas w niego rzucać W, cały czas mu ten kombat podbijać i oczywiście zadawać obrażenia. Jeśli chodzi o armor, musisz go też dobrze wyczekać, z tego względu, że on cię leczy więcej, jeśli masz mało HP. W tym momencie spiłem podkę oraz zagrałem defensywkę. Tej defensywki akurat nie musiałem do końca zagrać, bo spodziewałem się, że rzuci we mnie bursta, ale tego nie zrobił, także troszkę przestrzelone. W tym momencie możesz zobaczyć, że moje buty akurat wchodzą na cooldown, także mogę bez problemu go chase'ować, z tego względu, że on sam w sobie dużej mobilności nie ma, dopiero w momencie, w którym rzuci swoje W oraz buty. Warto zatrzymać się dodatkowo w tym miejscu, z tego względu, że na samo przejście rzucił swoje E, które zadaje bardzo dużo obrażeń, slowuje, więc jeszcze w międzyczasie rzucałby we mnie Q, a ja nie mam żadnej defensywki, także po prostu przez to nie przechodzę. Jedyne co mogę zrobić, stanąć obok i próbować trafić swoje W, które podbije mu kombat i zada troszkę obrażeń. Także proszę cię bardzo, prawdopodobnie dokładnie tak zrobiłem. I W dokładnie tak, trafione. W tym miejscu jest bardzo newralgiczny punkt, ponieważ mamy 2 kanony, które zadają bardzo dużo obrażeń. Nie chciałbym tutaj dostać żadnego stuna, także najpierw się upewniłem, że jestem w stanie to przejść, że przeciwnik jest wystarczająco daleko. I w tym momencie możemy już w miarę komfortowo do niego podejść, ponieważ możemy się odleczyć z klaty, mamy buty, także bez problemu możemy nałożyć wystarczająco dużo presji. Wiemy, że już mam jedną mobilitkę mniej, także możemy spalić swoje E, żeby zabrać mu pewną stronę, do której nie może pójść. Także też zwracajcie uwagę na to, w jakim miejscu się bijecie. Z tego względu, że bardzo dobrze możecie wykorzystać
wykorzystać same ułożenie terenu, moby oraz inne struktury, które się w tym miejscu znajdują. W tym momencie tak naprawdę za darmo mogłem sobie do niego podejść, go cały czas stakować, rzucić w niego W i go po prostu dobić, z tego względu, że no miał 2 kanony przed sobą, no nie mógł tutaj nic za bardzo zrobić, nie? I tak musiał umrzeć. I w mojej opinii to jest podsumowanie całej bieżącej mety, z tego względu zobaczcie jak wygląda ta walka. Tutaj realnie się nic nie dzieje, stoisz, tłuczesz go po twarzy i to jest nic, on robi dokładnie to samo. Tylko że Kers ma troszkę więcej potencjału, jeśli chodzi o obrażenia. No nie wymaga to żadnego skilla, powiedzmy sobie szczerze, po prostu ty go bijesz, on bije ciebie. Jedyne co to rzuciłem sobie E, żeby go troszkę odciąć od S2 strony. On spalił jako pierwszy Soldier Armor, przez co dał mi bardzo dużo przewagi, z tego względu, że ja mogę go spalić na mniejszym poziomie HP, przez to sami widzicie, mam znacznie więcej życia niż on. No i w tym momencie jedyne co zostało to po prostu go dobić i tyle. Po tym klipie też widzicie, dlaczego Soldier Armor jest tak broken, dlaczego on nie powinien być w mecie, ponieważ tak naprawdę stoisz przed przeciwnikiem i go bijesz, nie musisz na nic zwracać uwagi, po prostu go cały czas tłuczesz. A gdy Soldier Armor zostanie usunięty, będziesz musiał już dać z siebie troszkę więcej, ponieważ musisz mądrze użyć Mercenary Jacketa, tak jak już wcześniej mówiłem. Ale ja też uważam, że na dobrą sprawę Albion to jest troszkę gra w szachy, z tego względu, że zawsze bazujesz na tym, że musisz skontrować ruch przeciwnika i musisz się postarać, żeby twój ruch nie był skontrowany. I już poza wiadomo, czysto aspektami skillowymi, czyli dodżnięcie skilla, uniknięcie, pójście w drugą stronę, bardzo ważne jest to, żebyś przemyślał na co grasz i czym ty grasz. W tym przypadku ja gram buildem, który musi być cały czas przy przeciwniku, a jeśli trafiam kogoś, kto cały czas mi kajtuje, odchodzi ode mnie i próbuje mnie obijać na range'a, na daleki dystans, to ja naturalnie dopasowuję moje wszystkie skille do tego, żeby go dogonić i utrzymać przy sobie. Także zmieniłbym po prostu W na snera i cały czas biegł za nim. Muszę bić się cały czas w bliskim dystansie, ktoś gra Assassin's Trzusy, przez co mi na pewno nie ucieknie. Mogę sobie ustawić właśnie W na Grudge'a, ponieważ naturalnie on zadaje znacznie więcej obrażeń. Również na swoją pulę HP powinieneś patrzeć troszkę jako na walutę. Co mam przez to na myśli? Już ci tłumaczę. Z tego względu, że chcesz jak najwięcej tego HP zabrać przeciwnikowi, jak najmniejszym kosztem. Także, jeśli przykładowo masz 2 defensywki, nie możesz ich spalić w tym samym momencie. Nie możesz użyć Mistwalker Jacketa oraz potki odporności w tym samym momencie, ponieważ tracisz cały sens. Z tego względu, że możesz rozłożyć to wszystko w czasie. Najpierw Mistwalker Jacket, później potka odporności i wszystko ładnie ci się rozkłada na przykładowo 10 sekund zamiast 5. Przez co ty mu zabierzesz tego HP więcej, on ci zabierze tego HP naturalnie mniej. Tak samo nie ma sensu używać żadnej defensywki w momencie, gdy użyjesz Cultist Cowla, z tego względu, że oczywiście jak użyjesz niego Cultist Cowla, chcesz, żeby cię bił i chcesz, żeby cię obrażenia ci nakładał, ponieważ sam z siebie on sobie wtedy zadaje obrażenia, tak działa Cultist Cowl. Także jeśli spalisz przykładowo podkę odporności, użyjesz kogoś Cultist Cowla, myślę, że wystarczająco mocno go zniechęcisz do tego, żeby cię atakował. A z drugiej strony, często gracze, gdy dostaną Cultist Cowla, przestają cię atakować, także tej odpornościówki praktycznie w ogóle nie potrzebujesz. Już raz sumując temat 1v1, zwróćcie uwagę na to, jakiego wy macie seta, jakiego seta ma przeciwnik i jak najbardziej możecie zoptymalizować moment, w którym wy mu zadajecie obrażenia, a on nie do końca może wam je zadać. Ewentualnie jak najlepiej możecie użyć swojego skillsetu, żeby skontrować przeciwnika. Przykładowo, gdy ktoś jest bardzo mobilny, naturalnie chcesz zmienić skillę na mobilność, żeby łatwiej go dołapać, bo przeważnie bronie mobilne mają troszkę mniej obrażeń niż bronie, które, że tak powiem, są statyczne. Oczywiście też bez przesady, nie? Nie mówię o tym, że jak masz 2 bary HP, to gonisz gościa, który ma full HP, to też tak nie działa. Ale jeśli stracisz 1 bara HP, żeby dobiegnąć do przeciwnika i mieć świadomość, że on nie ma już mobility i może go cały czas bić, jak najbardziej warto. I przykładowo, jeśli grasz kite buildem, przykładowo Badonem, Warbowem lub czymkolwiek, co ma dasze i stara się bić na odległość, przykładowo warto jest, jeśli grasz asasinkę, poczekać aż przeciwnik użyje butów, żeby cię dogonić. Jeśli użyje butów, ty używasz tej asasinki, wyczekasz aż te buty mu się skończą, następnie odskakujesz od niego i go cały czas połkujesz. W międzyczasie masz cały czas dostępne buty, więc on jeśli do ciebie doskoczy, to dalej możesz użyć tych butów i znowu zbudować dystans. Myślę, że temat 1v1 jest chociaż troszkę wyczerpany. Jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, możecie napisać wszystko w komentarzu, a ja z przyjemnością wam na to odpowiem. Sytuacja zmienia się bardzo delikatnie, z tego względu, że jeśli grasz na healera, oraz depsa, możesz rozkładać presję na 2 osoby. I to jest też bardzo dobre podejście, z tego względu, że jeśli zadasz wystarczająco obrażeń healerowi, a następnie DPS-owi, przeciwny healer ma bardzo małą szansę na to, że jest w stanie już to odleczyć. Z tego względu, że presja jest nałożona równomiernie na 2 osoby i możesz sobie, że tak powiem, wybierać powoli osobę, którą dobijesz. Przykładowo, obydwie osoby są na 0 HP, jedna z nich odpali jakąkolwiek defensywkę, obracasz się w drugą, jest spora szansa, że ją dobijesz, a nawet jeśli nie, i ta osoba ci ucieknie, to gdy skończy się defensywka drugiej osobie, możesz automatycznie obrócić się w tą drugą osobę, przez co cały czas nakładasz jak największą presję. Oczywiście, jakby zasadowość nie jest zawsze taka sama, z tego względu, że jeśli grasz one-shot buildem, tak jak ja teraz,
tutaj zatrzymajmy na chwilkę, ponieważ jest dosyć ważna kwestia. Teoretycznie chcę go zone-shotować, ja spaliłem moje buty, więc nie za bardzo chcę go zaatakować. Aczkolwiek, on ma na sobie odpalonego Grudge'a, Mage Roba jeszcze nie odpalił, a chciałbym sperdżować to i to, więc nałożę na niego trochę presji, wejdę w niego, żeby dostał tego debuffa, starając się go nie atakować w międzyczasie. I dopiero gdy użyję Mage Roba, użyję mojego perdża, przez to sperdżuję mu i Grudge'a i Mage Roba. Także tak naprawdę zostawię go bez żadnych defensywek, a efekty tego widzicie dokładnie tutaj. O, idealnie. Także powtórzę się jeszcze raz, najważniejsza rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę, to zabrać przeciwnikowi wszystkie możliwości do tego, żeby był w stanie cię kontrować, a żebyś ty mógł go kontrować jak najbardziej. Przykładowo, jeśli healer jest niesamowicie mobilny, wiesz, że nie będziesz w stanie mu zadawać obrażeń, to nie bij healera, po prostu idź w 100% po DPS-a i kombinuj tak, żeby nie był w stanie go odleczyć. Przykładowo, jeśli enemy i DPS ma naprawdę mało HP, nie musisz czekać z W na daggerze, które przerywa healowanie, w moment, w którym ty chcesz mu zadać największe obrażenia. Możesz wyczekać moment, w którym on rzeczywiście ma mało HP, widzisz, że healer dał mu Holy Blessa, ewentualnie linkę, czyli będzie chciał go odleczyć, i wtedy przerwać mu leczenie, a tego tak zwanego one-shota wypłacisz dopiero po chwili. W kwestii grania na one-shoty sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ musisz mieć na healerze cleansing poty, a na DPS-ie albo cleansing poty, albo mikstury odporności. Z tego względu, że jeśli dostaniesz stuna, musisz jak najszybciej z niego wyjść. A twój healer również nie może mieć silensa, a często niestety, ale tanki grają silensa. Także ewentualnie cleanse na kapuzie, respotka, cleansing potka, lub po prostu dobre skontrowanie skillami. Na daggerach przykładowo da się trafić swoje W na tyle dobrze, że nie zdążysz dostać silensa po stunie i jest spora szansa, że zdążysz wyskoczyć z tego one-shota. Chciałbym powiedzieć wam więcej jakichś tipów i tak dalej, ale niestety granie na one-shota jest bardzo liniowe. Niestety, nie ma tutaj jakichś super zagrań, nie da się jakoś świetnie wykombinować. Musisz po prostu w dobrym momencie użyć albo reski, albo tych wszystkich defensywek, o których powiedziałem wcześniej. A najważniejszy aspekt, później ich dogonić i zabić. Tak jak zresztą widzicie w tym momencie, oponent próbuje nam wypłacić one-shota, Xavix do mnie doskoczył, oczyścił enemy DPS-a z pozytywnych efektów, przez co nie zadało mi wystarczająco dużo obrażeń i teraz jest moment, w których ich łapiemy. Oczywiście ja spiłem podkę odporności, bez niej prawdopodobnie bym umarł. Także co, sprawa wydaje mi się być dosyć prosta, aczkolwiek wymaga sporo praktyki, żeby się tego nauczyć. Następnie przejdziemy sobie do gankingu i to jest akurat temat bardzo wybitnie prosty. Z tego względu, że potrzebujesz broni, która po pierwsze jest bardzo mobilna, po drugie ma wystarczająco obrażeń i po trzecie jest w stanie uciec, jeśli coś się nie uda. Jeśli chodzi o kapuzę i jeśli chodzi o klatę, oczywiście zawsze musi być to asasinka. W takim zestawieniu oczywiście. Z tego względu, że często jest sytuacja, w której twój duo, trio czy ktoś swojego party naprowadza gracza na ciebie, ty znikasz z tej asasinki i w momencie, gdy on cię nie widzi, ty zaczniesz go atakować i prawdopodobnie na 100% go złapiesz. Oczywiście Helmet of Valor lub Piętkol jest niesamowicie ważny, z tego względu, że przeważnie przewozy oraz zbieracze czy inne osoby, które będą od ciebie uciekać, przeważnie mają buty, które oferują bardzo dużo movement speeda, a ty ten movement speed chcesz im zabrać. Tak jak tutaj widzicie kacza, który niestety, ale na wielu innych broniach byłby niemożliwy z tego względu, że nie oferowałyby wystarczająco dużo mobilności. Jak widzicie, pierwsze co rzucamy potkę, przez co przeciwnik jest mocno spowalniony, następnie rzucamy Q-ski, no tutaj gość akurat niesamowicie spanikował. Ponieważ powinien pojechać w jedną ze stron i ja powinienem rzucić W, doskoczyć w jego stronę, a następnie E, żeby go już zdismontować, aczkolwiek gość był niesamowicie spanikowany. A gdy gość jest już zdismontowany, bardzo dobrze, żeby jedna osoba zmontowała, a druga osoba dalej go goniła, żeby teoretycznie nie mógł zmontować oraz chociażby mógł to utrudnić. Podczas gdy cały czas druga osoba buduje dystans na mouncie i zdismontuje przed nim, przez to już nie ma żadnej szansy, żeby uciekł. Oczywiście to, co mówiłem, tyczy się gankowania w 2-3 osoby, ponieważ jeśli tych osób masz więcej, przykładowo 5, 6, 7, 8, 9, 10, już powinniście powoli brać czarcie szaty czystości, z tego względu, że często jest sytuacja, w której gankujesz kogoś pod jego hideoutem, pod szmuglerem lub przed jakimkolwiek safe zone'em, więc powinieneś mieć możliwość, żeby go po prostu wypchnąć. Często widzi się sytuację, gdy ktoś już podjeżdża pod bańkę, nagle wyskakuje kilku gości, oni go wypychają kilka ekranów dalej, przez to naturalnie później umiera. Także prawie, że każda broń w gang party, w party pekerskim powinna mieć jakiekolwiek odpychanie w swapa. Nie mówię, że jako main klata, ponieważ main klata powinna być zupełnie inna, aczkolwiek dostosować się do sytuacji, jeśli widzicie hideout, jeśli widzicie szmuglera i że ten gracz tam jedzie, dobrze jest założyć coś na odepchnięcie. Oczywiście możesz dajwować również surowce, możesz dajwować również skrzynki, to jest też często bardzo opłacalne, ponieważ możesz spotkać tam naprawdę ładnych ludzi, którzy się ciebie nie spodziewają.
Oczywiście nie musisz tego robić w one-shocie, możesz po prostu birpapsami, wystarczy potka na niewidzialność. My akurat graliśmy tutaj one-shotem, ale jeśli chodzi o sam temat gankowania, niewiele to zmienia z tego względu, że tak czy siak wchodzisz na inwistę, tak czy siak graczy zabijasz, także finalnie wychodzi na jedno. Różni się tylko, że tak powiem, wykonanie. Jedyne, czego nie do końca wam polecam gankować w małej grupie, to są duże skrzynie, ponieważ tam przeważnie jest ekipa 7-osobowa. Ale surki na mapie, średnie skrzynki, małe skrzynki, oczywiście jak najbardziej. Dodatkowo w plecaku powinniście mieć zawsze potki calmingi, z tego względu, że jeśli dajwujecie Avalona, jeśli dajwujecie Statika tą ekipą, jednak w jakiś sposób musicie zerwać agromobów, a najlepsze do tego jest calming, najlepiej 7-kowy, żeby pokrył każdą osobę w party, jeśli gankujecie we więcej osób. Wydaje mi się, że nie muszę wam już mówić, że musicie brać monty, które mają minimum 130 movement speeda, prawda? No sprawa raczej dosyć oczywista. Jeśli chcesz kogoś dogonić, musisz być szybki, ewentualnie szybszy od niego. Sprawa dosyć jasna. Także zawsze bierzcie monty, które są szybsze lub mają 130 movement speedu. I w sumie powinienem wam powiedzieć jeszcze o jednej roli, czyli roli catchera w takiej ekipie. Jest to osoba, która jest skupiona w 100% na tym, żeby przeciwnika jak najdłużej zestunować, przytrzymać w jednym miejscu, czyli przykładowo bierzesz Rohatynę z Graveguard Armorem, przez to doskakujesz do przeciwnika, podpinasz go Graveguard Armorem, wycofujesz się w stronę twojej ekipy i przyciągasz go do nich. Następnie możesz rzucić, wiadomo, jakiś kaptur skórnika, ewentualnie Sticky Potion, żeby jeszcze trochę slowa mu dodać. I to jest bardzo przydatne, jeśli łapiesz kogoś, kto jest rzeczywiście na twardym mouncie, takim jak Grizzly, takim jak 8-kowy Ram, czy też nawet i Mamut. Naturalnie, jeśli macie jakieś pytania co do tej sekcji, możecie śmiało pisać w komentarzach, ewentualnie na Discordzie, z chęcią wam na wszystko odpowiem. Oraz przechodzimy do statików Open Worldu 2/3 versus X, no czyli przykładowo 3 osoby versus 7-8, nie? I przechodzimy do kontentu, który teoretycznie powinien być najbardziej interesujący, ponieważ w mało bijesz dużo. Już ci tłumaczę, o co chodzi. Generalnie walki 3 versus 7, 3 versus 10 są niesamowicie ciekawe, z tego względu, że, proszę cię bardzo, teoretycznie jest was mniej, ale przez to jesteście trochę trudniejsi do fokusowania, plus musicie mieć do tego, w tym wypadku oczywiście, Great Nature. Z tego względu, że generalnie ta sytuacja może być trochę specyficzna, ponieważ już zobaczmy sobie tanka przeciwnika, jakie on popełnił błędy, ponieważ było ich dużo. Nigdy nie robimy czegoś takiego jak on. Spalił buty, następnie, jak widzicie w tym momencie je spalił i od razu użył W. Nigdy w życiu tak nie róbcie, on właśnie zwoistował swoją całą mobilność, z tego względu, że miał buty, które przyspieszały go jeszcze bardziej niż ten dash, więc użył 2 mobilitki, tak naprawdę zerowym zyskiem, z tego względu, że no nie zaskoczył nas tym dashem, nie? W sensie, to nie jest tak, że on zdaszował i mnie przyciągnął, przez to Xavix nie był w stanie rzucić na mnie bo mnie zaskoczył jakkolwiek, nie? Ale spokojnie, 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 popatrz na to, patrz na tego tanka. Kurwa. Kolejna żelazna zasada, jeśli gracie tankiem, który spręża i którego reszta ma wypłacić obrażenia, musisz zawsze sprężać od przeciwników do twoich lub od przeciwników w bok lub w drugi bok, ale nigdy od siebie, no w żadnym wypadku. Także po prostu zmarnowali swój cały cooldown i my mogliśmy się w nich obrócić. Oczywiście wszystkie skille popalili losowo, także presja na nas nie była nałożona duża. Tutaj Rudarium generalnie zagrała dobre przez to obrażenie dostałem jeszcze mniej. Oczywiście podagrawali wszystkie moby, czyli spieprzyli dosłownie wszystko co mogli, a my z tego jedynie skorzystaliśmy. Także możesz zobaczyć, jak po prostu są niszczeni tak naprawdę nie przez nas, tylko przez siebie. No teraz to jest rzecz owieczek tak naprawdę, nie? Naprawdę, nie róbcie tak, po prostu tak nie róbcie. Ale dobra, załóżmy, że zagrali wy dobrze. I w tym momencie Hand of Justice by wskoczyło we mnie i mnie przyciągnęło. Sytuacja powinna być taka, że Xavix rzuca na mnie wszystkie defensywki, przez co nie wyrywam dużo obrażeń, mam bardzo dużo odporności, tak jak zrobił teraz też z Rudarium. Ewentualnie, jeśli Xavix nie jest w stanie tego zrobić, ja powinienem odpalić potkę odporności. I co powinienem robić w tym momencie, gdy sytuacja byłaby mniej kolorowa? Rozkładać obrażenia po wszystkich, nie fokusować jedną osobę, bo to nie ma za bardzo sensu, tylko bić każdego po kolei, żeby jak najwięcej HP im ściągać. I jeśli presja jest wystarczająca, każdy ma takie, wiesz, pół, 3/4 HP i zobaczysz, że enemy healer gra na lince, czyli ma mało heala w siebie, możesz w 100% skomitować tego healera. Ponieważ on party nie odleczy, a ty w międzyczasie jak go bijesz też zadajesz obrażenia jego drużynie, z tego względu, że masz AOE, masz skille, które nie biją tylko jednego targetu, a wiele targetów, przez to nakładasz jeszcze większą presję i ten healer prawdopodobnie sobie umrze. A i też bardzo ważna sprawa, jeśli grasz tankiem, przykładowo kryształowym młotem. To jest niesamowicie ważne, żeby rzucić defensywki na siebie oraz na przeciwników. Z tego względu, że maksymalizujesz właśnie value, czyli wartość swoich skilli, ponieważ jeśli rzucisz defensywkę na swoich i nic więcej, no rzuciłeś defensywkę i tyle.
a możesz rzucić na dwie części, i na swoich, i na przeciwników, przez rzut skilla defensywnego i skilla ofensywnego, także wszystko się łączy. No i jedna bardzo ważna adnotacja, nigdy nie podejmujemy ekip, które mają GA, z tego względu, że po prostu nigdy ich nie zabijesz. Z jednej strony GA może grać tak, że jeśli chcą wycofać, rzuca GA na przeciwników, w tym wypadku na nas, i nie możemy ich dogonić w żaden sposób, a jeśli później spróbujemy, to on po prostu rzuci klatę Knight Armor i znowu nas wypnie i znowu ich nie dogonimy. Ale z drugiej strony, jeśli oni wypłacają cedek, to też jest fajny tip, z tego też możecie korzystać, to jest bardzo toksyczne, ale jakże mądre. Możecie rzucić swoje E na enemy healera, ewentualnie tanka, który ma defnąć ten cedek, przez co na dobrą sprawę puszujesz za darmo. Wypadasz cedek za darmo, bo oni tego nie defną, no bo w jaki sposób mają, skoro ich całe defensywki są na GA, nie mogą nic kliknąć. To dosyć mądre, ale jak upierdliwe. Kolejna jakże ważna sprawa, staraj się zawsze bić w jak najbardziej ciasnych przestrzeniach. Tak, żeby twój healer był po jednej stronie, ty po drugiej i twój tank mniej więcej po środku. Z tego względu, że im ciaśniejsza jest przestrzeń, tym bardziej działa twoje AOE. Tym bardziej działają twoje wszystkie skille, które biją w dany obszar. Przez to zadajesz obrażenia jak największej ilości przeciwników, przez co naturalnie wykręcasz coraz większe value. I tak na dobrą sprawę ten materiał dobiega końca. Myślę, że wszystko, co chciałem wam wytłumaczyć, wam wytłumaczyłem. Jeśli, ja to znowu powtórzę, ale jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało napiszcie o tym w komentarzu. I jeszcze oczywiście dorzucę wam parę ciekawych walk z komsami już na sam koniec tego materiału, ale na ten moment serdecznie wam dziękuję i miłego wieczoru. Zaunowali mnie. W porządku, jestem fajny, nic mi się nie dzieje. Tylko Ruda ma lekkie problemy, a tak to jest w porządku. No, czysto, fajnie. Tylko ja nie mam żadnej dewki, nie? Że uważajcie na cedek, bo może być huge. I nie stakujcie się, to jest najważniejsze. Poczekajmy, aż zajdą im dewki. Teraz im zeszły dewki. Rękawice próbowałem mi kiedy napawać, ale to nic. Dobra. Będą wypłatać? We mnie. Dobra, jest w porządku. Zajeżdżam im backline. Mają dwóch ale healerów, co? mają dwóch Powoli healerów. zabijać już. Staram się. Daję z siebie 100%, uwierz mi. Dobra. Tylko mają dwóch healerów, stary, to jest dla mnie ciężkie. Realnie to jest dla mnie dosyć ciężkie. Wale heala. Za ile masz dewkę, Ruda? 4 osoby za mną mam. lecą cały czas. Okej, bywa to upierdliwe, nie wątpię. Zestakujcie się. Stakujecie się? Dobra. Ja Zabiłem będę się healera, przejść, minus healer. Okej, ja jestem w porządku. Na mnie wszystko. Wypłacili. Dobra. Na mnie Patrzycie. wszystko. Dobra. Jest okej. Jest jeszcze w porządku. Mają jednego healera. Powinniśmy wyrobić. Ruda, postaraj się jakoś... Staka mamy, to jest bardzo niedobre. Nie mam many. Chwilę muszę przesekurować, 3 sekundy. Odpalam kurtkę, engage'uję. Dobra, jest w porządku. Super, teraz zejdą. Kurde, stuna dostałem. Dostałem bardzo niemiłego stuna. No wypycha mnie tym deep tankiem. Ruda defy. No, dobrze. No, dojdę. Okej, doszedłem, jest git. Nie w tym sensie. On cały Musiałem- czas to dzisiaj mówi. No ale dobra, musiałem się skupić, tak? Ale poczekajcie, bo to jeszcze nie jest koniec. Ruda ma problemy. Super, jak Ruda machnęła mu młotem. wyjebało. Koniec. Nie, Ej, kurde. oni ich lutują od razu. Ta. Zabijaj co możesz. Combat lutuj od razu. Weźcie, zabijcie tam tego ziomka, ja pójdę dalej. Uciekają. Ta. Do- Fajne, dopaminka.